Niedawno zdałam sobie sprawę z tego, że zaniedbałam na tym kanale jedno z najpotężniejszych narzędzi dostępnych na Instagramie, czyli Instagram Stories. Kiedy ostatnio wzięłam je pod lupę, w odcinku o technikach pozwalających zwiększyć ich zasięg, wspomniałam o potencjale, który w nich drzemie. I teraz po roku mogę powiedzieć, iż moje przeczucia były słuszne, co potwierdzają nie tylko twórcy Instagrama, ale przede wszystkim odbiorcy. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany i kreatywny sposób. W tym odcinku wyjaśnię, dlaczego Instagram Stories są realnym konkurentem rolek, jak działa ich algorytm i w jaki sposób go wykorzystać. A na koniec podzielę się z Wami moimi najchętniej oglądanymi relacjami oraz poddam je analizie, żebyście wiedzieli, dlaczego akurat one tak dobrze działają. Według twórców Instagrama Stories są najczęściej i najdłużej oglądanym narzędziem, jeśli mogę tak je nazwać, na Instagramie. Chciałam jednak przekonać się, czy faktycznie ma to również przełożenie na moich odbiorców i relacje, które dla nich tworzę. W odstępie 4 tygodni opublikowałam 2 ankiety z pytaniem, co chętniej konsumują: posty na feedzie czy Instagram Stories. I dodatkowo zadałam to pytanie moim subskrybentom na YouTubie. Dokładnie tak jak się spodziewałam, większość z Was woli oglądać stories niż czytać posty. Moim zdaniem ma to związek z możliwością lepszego poznania twórcy i przekonania się, czy warto mu zaufać, co jest zachęcające dla odbiorców. W swoich ankietach posunęłam się o krok dalej, pytając o rodzaj kontentu, jaki widzowie najbardziej lubią oglądać na Stories, ale te wyniki przedstawię Wam w ostatnim rozdziale tego filmu. Zanim przejdziemy dalej, odpowiem jeszcze na pytanie, co to są Instagram Stories? W skrócie to 15-sekundowe klipy w formacie wideo znikające po 24 godzinach. W odróżnieniu od standardowych postów, relacje nie muszą być idealne. Wręcz mają pokazywać niedoskonałość, prawdziwe życie, kulisy naszych działań i content, którego nie opublikowalibyśmy na stronie profilowej. Tu przede wszystkim chodzi o wejście głębiej na kolejny poziom relacji z naszymi odbiorcami. To głównie oni będą widzami naszych stories, dlatego tworząc je, nie przejmujmy się potencjalnymi followersami. Oznacza to, iż musimy skupić się na autentyczności. Chcemy bowiem, aby nasza społeczność nas oglądała, a nawet polubiła, a przede wszystkim zaufała nam. Moim zdaniem Stories to miejsce na każdy temat. Co więcej, niewskazane jest wręcz mówić ciągle o tym samym, ponieważ może to znudzić naszych odbiorców. Jeżeli zatem prowadzicie konto fitness, ale chcecie podzielić się wrażeniami z wakacji, to nie tworzycie postu na ten temat, tylko poruszacie go właśnie w relacjach. Oczywiście nie możemy na swoim profilu zbudować przysłowiowego śmietnika. Dbajmy o nasze stories i traktujmy je na przykład jak vloga na YouTubie. Przedstawiajmy swoją osobowość poprzez odsłanianie naszych zainteresowań, przemyśleń i opinii. Ludzie będą wracali na Wasze stories z 2 powodów. Po pierwsze, jeśli znajdą tam coś, co im się przyda, a po drugie, jeśli znajdą coś, co macie ze sobą wspólnego. Bierzcie to zawsze pod uwagę, kiedy będziecie tworzyć swoje relacje. Jak jeszcze zaciekawić w nich widzów? Przede wszystkim poprzez stosowanie różnych formatów. Bardziej szczegółowo ten temat poruszyłam w odcinku o pomysłach na stories, do którego link rzucam u góry i w opisie poniżej. Warto również wiedzieć o tym, że Insta Stories posiadają swój własny algorytm. Wydaje mi się, że już kiedyś o tym wspominałam, ale najwyżej się powtórzę. Tak, Instagram ma kilka algorytmów, dlatego każde z jego narzędzi działa inaczej. O tym głównym algorytmie
który wpływa na zasięgi i docieranie do nowych odbiorców, mówiłam dokładnie w moich poprzednich odcinkach. Teraz natomiast przyjrzymy się, w jaki sposób działa algorytm dla Instagram Stories. Istnieją 3 główne składowe, które algorytm Instagrama bierze pod uwagę, decydując o tym, kiedy i komu pokazać nasze opublikowane stories. Są to czas, w którym zostały opublikowane, relacje, jakie mamy z danymi odbiorcami oraz zaangażowanie odbiorców w nasze stories. W jaki sposób je wykorzystać, aby działały na naszą korzyść? Czas oznacza moment publikacji. Każdorazowe wrzucenie nowego kafelka przesuwa u followersów to kółeczko u góry z Twoim zdjęciem profilowym do przodu. A jeśli nasze relacje z daną osobą są zażyłe, to znaczy algorytm odczytuje, że często wchodzimy ze sobą w interakcję, na przykład poprzez oglądanie stories, komentowanie postów lub prywatne rozmowy, to w momencie, gdyby ktoś inny, kogo ta osoba obserwuje, dodał stories w tym samym momencie co Ty, to i tak Twój kafelek wyląduje jako pierwszy od lewej, ponieważ Wasza relacja jest w tym momencie bardziej zażyła. A zatem im więcej się z kimś kontaktujesz, tym silniejsza Wasza relacja. Kolejny element to zaangażowanie odbiorców w nasze stories. Do tego Instagram wyposażył nas w mnóstwo narzędzi, takich jak ankiety, quizy, przesuwanie palcem i tak dalej. A skoro mamy aż tyle możliwości do dyspozycji, to korzystajmy z nich jak najczęściej. Czy można dodawać takie wezwanie do działania w każdym kafelku? Uważam, że jeśli ma to sens, to tak. W ostatnim rozdziale tego odcinka pokażę Wam przykład, który to potwierdza. Podsumowując, algorytm Insta Stories bada relacje pomiędzy nami a naszymi odbiorcami i w 99% przypadków właśnie to im pokazuje nasze relacje. Taki po prostu jest ich cel – budowanie społeczności, a nie zdobywanie nowych followersów. Kiedy zrozumiemy tę zależność, nie będziemy mieli nieuzasadnionych oczekiwań wobec naszych stories i zaczniemy je tworzyć z myślą o już istniejącej społeczności, co pomoże nam działać zgodnie z algorytmem. Nie istnieją idealne wytyczne co do częstotliwości publikowania stories, ale często spotykam się z teorią, że powinno się publikować minimum 5 do 10 razy dziennie, co około 2 godziny. I jak już wspominałam kiedyś w jednym z poprzednich odcinków, nie ma znaczenia, ile kafelków naraz opublikujecie. 1, 3 czy 10. Swoją drogą to maksymalna jednorazowa ilość i będzie się ona liczyła jako jedna publikacja. Instagram nie chce zanudzać użytkowników, stąd te ograniczenia. Nasza koncentracja jest coraz krótsza, a twórcom Instagrama zależy, aby użytkownicy spędzali w aplikacji jak najwięcej czasu. Częste zmiany, dużo bodźców, pozornie krótkie działania, które odbiorcy muszą podjąć, to wszystko sprawia, że tracimy rachubę czasu podczas używania social mediów. Twórcy również muszą się do tego dostosować. Dlatego starajcie się tworzyć jak najbardziej zwięzłe stories. I wracając jeszcze do częstotliwości, gdybyście zauważyli spadek oglądalności i podejrzewacie, że problemem może być Wasza nadmierna aktywność, inaczej mówiąc, odbiorcy mają po prostu trochę Was już dość, pozwólcie Waszym stories całkowicie wygasnąć. Czyli odczekajcie te 24 godziny przed kolejną publikacją. Po tej przerwie wrzućcie coś naprawdę szałowego i koniecznie dodajcie naklejkę wzywającą do podjęcia działania. A gwarantuję Wam, że oglądalność Waszych stories znacząco podskoczy. Jak jeszcze możecie wykorzystać stories? Podobno warto dodać jakąś relację na około pół godziny przed publikacją postu, co zwiększy ogólne zaangażowanie na Waszym profilu,
no i też zaraz po jego publikacji. Najczęściej będzie to odnośnik do Waszego postu, który ma na celu zwiększenie jego zasięgu. Na koniec chciałabym się podzielić z Wami pomysłami na stories, które wypróbowałam u siebie i okazało się, że moi odbiorcy bardzo je polubili. Skąd to wiem? Oczywiście ze statystyk. Poza tym na bieżąco śledziłam, ile osób je ogląda i ile się w nie angażuje i widziałam znaczący wzrost. Nie oznacza to, że i u Was tego typu relacje się sprawdzą, ponieważ zależy to od rodzaju profilu, jaki prowadzicie. Ale mam nadzieję, że ich analiza pozwoli Wam zainspirować się do stworzenia własnych pomysłów. Zacznijmy więc. Seria zdjęć z odbytej sesji zdjęciowej. Często po takiej owocnej sesji ekscytuję się i przeglądam zrobione zdjęcia. I wiem, że na pewno nie uda mi się wszystkiego opublikować na stronie profilowej. Dlatego wtedy dzielę się różnymi ujęciami na stories. Co więcej, przy każdym zdjęciu dodaję ankietę z kciukiem w górze i kciukiem w dół. Moja społeczność uwielbia tę serię, bo po pierwsze ma wgląd za kulisy i widzi nie tylko te najlepsze fotografie, a po drugie ma możliwość wyrażenia swojej opinii. W tym wypadku nie przeszkadza jej duża ilość kafelków i to każdy z ankietą. Wręcz odbiorcy czekają na kolejne zdjęcia i najczęściej osoby, które biorą udział w całej zabawie, angażują się w każdą udostępnioną przeze mnie ankietę. Gadająca głowa pokazująca kulisy. Kiedy robię coś ciekawego, najczęściej w plenerze lub z innymi twórcami, nagrywam kilka kafelków, w których opowiadam o tym, co się dzieje. Nie są to zazwyczaj takie standardowe, rutynowe zadania, dlatego bardzo interesują widzów. Sama uwielbiam oglądać backstage z tego typu przedsięwzięć, bo są niezwykle inspirujące i motywujące. Zgodzicie się ze mną? Filmy z podróży. Podróżowanie zawsze było ciekawym tematem, a kiedy sami nie możemy wyjechać z różnych powodów, to miło popatrzeć, jak wygląda świat z perspektywy innych. Myślę jednak, że istnieje tu cienka linia między osobami zaintrygowanymi naszą podróżą, a tymi, które w głębi serca nam trochę zazdroszczą. Dlatego jako twórcy musimy się postarać, aby nasze relacje nie wyglądały jak próba udowodnienia, jakie to mamy wspaniałe życie, tylko jak chęć zainspirowania innych czy przekazania im przydatnych wskazówek. Najlepiej zatem wpleść gdzieniegdzie wartościową informację o miejscu, z którego publikujemy, lub pokazać zarówno te dobre, jak i te gorsze momenty. No chyba, że faktycznie takich nie ma. Dzielenie się sukcesem i porażką. Historie o tym, co nam się udało, potrafią być motywujące. Ale historie o tym, co nam się nie udało, mogą zdobyć jeszcze większą uwagę widza. To dlatego, że najczęściej na Instagramie pokazujemy tylko skrawki swojego życia, tej najlepszej wersji siebie. Ale przecież wszyscy wiemy, że nikt nie jest idealny. I czasami to nie tylko ulga dla innych, że nie jesteśmy tacy cudowni, jakby się mogło wydawać, lecz co więcej, mamy odwagę się przyznać i pokazać nasze słabości. Moim zdaniem to niesamowicie zwiększa naszą autentyczność i wzbudza zaufanie do nas w odbiorcach. Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. To fajny sposób na oderwanie się od naszych typowych stories. Zachęcamy tutaj naszą społeczność do zadawania nam pytań, jakichkolwiek. I może nie tyle sam kafelek z okienkiem na pytania będzie tak popularny, co przedstawione przez nas odpowiedzi. Zwłaszcza jeśli pytania były dość intrygujące. Nie polecam przeprowadzania Q&A zbyt często, maksymalnie raz na miesiąc, a jeżeli nikt nie zada Wam pytania, poproście o to znajomych lub tych najbardziej zaangażowanych odbiorców. Z doświadczenia wiem, że
inni poczują się zachęceni, jeśli zobaczą faktycznie że trochę tych pytań się pojawiło. Gdybyście jednak otrzymali ich naprawdę sporo i nie byli w stanie wszystkich pokazać na stories, to zawsze odpowiedzcie na nie, przynajmniej w wiadomościach prywatnych u osób, które je zadały. I ostatnie to dzielenie się twórczością innych. To bardzo miłe, kiedy ktoś szczerze podzieli się Twoją twórczością, dodając wyjaśnienie, co takiego urzekło w niej daną osobę. Staram się co jakiś czas dawać swoim odbiorcom możliwość na podzielenie się na przykład zdjęciami, które następnie publikuję także na swoich stories. I zwykle każdy podziękuje za taki gest, co zwiększa jednocześnie zaangażowanie, ponieważ taka interakcja automatycznie przenosi się do wiadomości prywatnych. Przy tym pomyśle również uczulam na częstotliwość. Takie akcje nie mogą odbywać się zbyt często, bo stracą wtedy na autentyczności i mogą zacząć nudzić widzów. Mam nadzieję, że dzięki informacjom przedstawionym w tym odcinku zwrócicie baczniejszą uwagę na Instagram Stories i zwiększycie ich zasięgi oraz zainteresowanie nimi wśród swojej społeczności. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zostawcie proszę łapkę w górze, jeśli spodobał się Wam ten odcinek i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!